Cześć, dobrze, że jesteś. W tym filmie przyjrzę się pewnemu geometrycznemu przypadkowi, który na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie, ale pod powierzchnią czai się kilka ciekawych zależności. Tym razem bierzemy na warsztat trapez prostokątny z jednym kątem 30, a między jego przekątną a wysokością znajdziemy jeszcze kąt 45. Co z tego wyniknie? Zobaczysz, będzie trochę geometrii, trochę sprytu i coś, co lubię najbardziej, trójkąty specjalne. Jeśli lubisz takie matematyczne śledztwa i chcesz, żeby na kanale pojawiło się ich więcej, kliknij łapkę w górę, subskrybuj i włącz dzwonek, żeby nic Ci nie umknęło. A jeśli chcesz mnie wesprzeć, pod filmem znajdziesz przycisk Wesprzyj. Na pierwszym poziomie wsparcia raz w miesiącu rozwiążę dla Ciebie jedno zadanie z matematyki, fizyki lub chemii. Na kolejnym mamy jedną 45-minutową lekcję online miesięcznie, a następnie na wyższym poziomie 4 takie lekcje indywidualne i skrojone pod Ciebie. To też świetna opcja, jeśli chcesz przygotować się do egzaminu albo po prostu rozumieć więcej, spokojnie, we własnym tempie. Dzisiejsze zadanie to geometria. Mamy trapez prostokątny, w którym jeden z kątów ma 30 stopni, a między krótszą przekątną a wysokością znajduje się kąt 45. Nie powiem Ci od razu, co w tym zadaniu trzeba policzyć, ale zapewniam, że nie obejdzie się bez chwili zastanowienia. Żeby ruszyć z miejsca, przyda się dobra orientacja w tak zwanych trójkątach specjalnych. Ale zobaczysz sam, krok po kroku, bez skrótów, ale z myśleniem. Przejdźmy zatem do tych tak zwanych trójkątów specjalnych. Nie obejdzie się tutaj bez znajomości kwadratu. Popatrzmy sobie na taki oto kwadrat. Na pewno wszyscy z Was wiedzą, że kwadrat ma wszystkie boki równe. Można je sobie oznaczyć jako A. I ma też przekątną, która jest równa D. Może niektórzy z Was znają wzór na D. Jest to równe A pierwiastków z 2. Natomiast pamiętam ze szkoły, że zawsze ciężko było mi zapamiętać ten wzór i przynajmniej na początku, jak tylko się te wzory pojawiły, liczyłem to wielokrotnie na marginesie, w zeszycie z twierdzenia Pitagorasa i tym razem też Wam pokażę, jak to liczyć. Zatem skorzystajmy z twierdzenia Pitagorasa, dodajmy kwadraty przyprostokątnych, żeby wyszedł nam kwadrat przeciwprostokątnej. A kwadrat plus a kwadrat to jest 2a kwadrat. Pamiętajmy, że chcemy uzyskać wzór na D, na przekątną. Aby do tego dojść, aby uzyskać D, należy obustronnie wypierwiastkować. Dla bardziej wtajemniczonych pamiętamy, że pierwiastki dają w wyniku wartość bezwzględną, ale ze względu na to, że wiemy, że tutaj są wartości dodatnie, możemy pominąć wartość bezwzględną i napisać, że D równa się pierwiastek z 2a kwadrat. To jest ta dłuższa część, tu będziemy musieli jeszcze a kwadrat wyciągnąć przed pierwiastek. Więc zróbmy pierwiastek z a kwadrat, mam nadzieję, że ogarniacie, co z tego wyniknie, oraz pierwiastek z 2 przepiszmy. Po pierwsze, można to zrobić w ten sposób, takim sprytnym sposobem, że sobie skracamy pierwiastek i kwadrat i wychodzi nam a pierwiastków z 2 lub zapisać a kwadrat do potęgi 1/2. W innym filmiku wyjaśnię, jak działają potęgi o wykładniku wymiernym, ale tutaj, jak się przyjrzycie, też to się skraca i wychodzi a do pierwszej, czyli po prostu a. Ale mamy już nasz wzór i wiemy, jak on wygląda. Co ważniejsze, wiemy też, że kwadrat, a raczej przekątna kwadratu, dzieli jeden z jego kątów na równe części, czyli tutaj mamy wtedy 45 i tu mamy 45 stopni. Więc jeżeli się przyjrzymy naszemu zadaniu, to właśnie tutaj mamy taką połówkę kwadratu i to D koresponduje z tym wzorem, koresponduje właśnie z kwadratem, bo też jest 45. Jak się przyjrzymy, tutaj jest kąt prosty, to tu też musi być
45 i rzeczywiście to jest przekątna kwadratu. Zatem już wiemy, że ta przekątna kwadratu to 10 i będziemy mogli sobie policzyć z tego wzoru, ile jest równe a. Zapiszmy. 10 równa się a pierwiastków z 2. To jest dość skomplikowane, ale nie aż tak. Możemy w pierwszej kolejności pozbyć się pierwiastka z 2. Zauważamy, że pomiędzy a pierwiastkiem z 2 jest mnożenie, więc aby pozbyć się liczby wymnożonej z naszą niewiadomą, trzeba przez tę liczbę podzielić. Wychodzi nam a 10 przez pierwiastek z 2. Taka liczba jest, no powiedzmy to w skrócie, nieładna. Musimy wyciągnąć tak zwaną niewymierność z mianownika. Robimy to mnożąc przez 1. Dziwactwo, no nie? Gdyż jeżeli pomnożymy przez 1, uzyskamy z powrotem tę samą liczbę. Natomiast pamiętajmy, że jedynkę możemy zapisać na przykład jako 1/1 lub jak w tym wypadku nam wygodniej, jako pierwiastek z 2 podzielony przez pierwiastek z 2. Jeżeli byśmy to w tym momencie skrócili, uzyskalibyśmy z powrotem tę jedynkę. Natomiast my tego nie robimy, tylko wymnażamy liczniki. Wynik to 10 pierwiastków z 2 i wymnażamy mianowniki, to jest pierwiastek z 4, bo jak mnożymy mianownik pierwiastek z 2 razy drugi mianownik pierwiastek z 2, wychodzi pierwiastek z 4 i umiemy to wypierwiastkować, to jest 2. Po skróceniu z dziesiątką przez 2 daje nam to 5. Dopisujemy ten pierwiastek z 2, który się tam za nami ciągnie i mamy obliczone a. A w tym momencie jest w tym miejscu, zobaczmy, na naszym rysunku jest to niestety b. Więc już tutaj możemy wpisać, że to jest 5 pierwiastków z 2. Niepotrzebnie stosowałem tutaj a tutaj b, mogłem tutaj wszędzie pisać b, ale wydaje mi się, że tak samo macie w tablicach matematycznych i tak samo macie we wzorach w zeszycie. A dodatkowo nadmienię, że w arytmetyce często są najróżnistsze literki w najróżnistszych miejscach i musicie się przyzwyczaić i umieć natychmiast przestawić w takich momentach, aby móc liczyć prawidłowo. Więc to a na pewno nie będzie tym a z mojego przykładu. Wiecie co, nawet odkreślę mój przykład osobną kreską, żebyście wiedzieli, że to są obliczenia pomocnicze, które nam pozwoliły tak naprawdę wyliczyć b. Wróćmy zatem dalej. Skoro mamy już informacje na temat b, wiemy, że to jest 5 pierwiastków z 2, to dodatkowo wiemy również, że tu jest 5 pierwiastków z 2. Mam nadzieję, że większość z Was wie dlaczego, ale dla tych, którzy nie wiedzą, wyjaśnię, że w związku z tym, że ten kawałek to była połówka kwadratu, tu była przekątna, wiedzieliśmy to stąd, że są dwa kąty 45, to była przekątna, akurat korespondowała z naszą literką, to tutaj musiały być dwa takie same boki, w związku z tym, że to kwadrat. Tak samo jest tu. Tu jest b i tu jest też b, czyli 5 pierwiastków z 2. Dzięki temu możemy pójść z zadaniem kawałek dalej. Narysuję sobie tutaj pomocniczą wysokość i będę w stanie dzięki temu zauważyć, że ta wysokość nadal jest równa 5 pierwiastków z 2. Lecz tu powstanie mi inny trójkąt, trójkąt 30-60. W tym miejscu jest 60 stopni. Skąd ja to wiem? Trójkąty mają 180. W związku z tym, że tu jest kąt prosty, czyli 90, pozostałe dwa muszą dodać się do 90. Czyli 30 plus 60 to właśnie 90. To się w ten sposób bardzo łatwo uzupełnia. No i poza tym od razu rozpoznałem, że to jest właśnie trójkąt specjalny. Więc spróbujmy sobie ogarnąć taki trójkąt specjalny. Jest to trójkąt równoboczny. Trójkąt równoboczny ma wszystkie boki
identycznej długości. Na potrzeby zadania narysuję sobie tutaj wysokość i zaznaczę kąty 60, 30, gdyż w trójkącie równobocznym wysokość dzieli go właśnie w takiej proporcji. Poza tym, skoro ten bok jest długości a wysokość dzieli go na dwie równe części, to w tym miejscu jest a na 2. W tym miejscu jest wysokość, oznaczymy ją literką h. Może wiecie, że, albo może sprawdziliście już w tablicach matematycznych, że h jest równe a pierwiastków z 3 na 2. Z tym, że powiem Wam szczerze, że dla mnie to było jeszcze trudniejsze do zapamiętania niż poprzedni wzór. Tutaj w tym wzorze było tylko a pierwiastków z 2 do zapamiętania, a ja i tak wielokrotnie liczyłem to w ten sposób. Jeszcze gorzej było tutaj. Ten wzór jest nieco trudniejszy. Nie dość, że jest a pierwiastków z 3, dodatkowo trzeba podzielić na 2. Więc wyliczmy sobie, tak jak poprzednio, skąd się to bierze. Zauważamy tutaj trójkąt prostokątny, zatem możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa. Zastosujmy go. Kwadraty przyprostokątnych równają się kwadratowi przeciwprostokątnej. Widać to tutaj na tym rysunku. Przy kącie prostym są przyprostokątne, a naprzeciwko kąta prostokątnego jest przeciwprostokątna. Więc wykonajmy te zadania. Mamy h kwadrat plus, jeżeli mamy ułamek podniesiony do potęgi, potęgujemy i licznik, i mianownik. Równa się a kwadrat. Aby prawidłowo to obliczyć i dojść do h, należy odjąć ten oto element, czyli obustronnie odejmę a kwadrat na 4. To mi da takie wyrażenie. To jest a kwadrat. Tak naprawdę to jest 1 a kwadrat, czyli 1/1 lub 4/4. Jeżeli od 4/4 odejmę 1/4 a kwadrat, to uzyskam 3/4 a kwadrat. Dodatkowo warto pamiętać, że jeżeli w algebrze mamy jakiś ułamek w zapisie, to literkę zaraz za ułamkiem piszemy na równi kreski ułamkowej, aby ta literka nie spadła nam przypadkiem do mianownika i nie zepsuła obliczeń. Pilnujemy tego. Zatem liczymy h, więc trzeba wypierwiastkować. Zatem pierwiastkujemy. Wychodzi nam h, a po tej stronie pierwiastek z tego wyrażenia. Zauważam, że tylko trójka się nie pierwiastkuje, więc ją przepisuję pod pierwiastkiem. Natomiast z pozostałych liczb wyciągam pierwiastki. A kwadrat pod pierwiastkiem, jak wcześniej tu pokazałem, to jest po prostu a. Więc zapiszę a. Zmienię też kolejność zapisu, żeby ładnie to wyglądało. I pierwiastek z 4 to 2. Stąd ten wzór, który wcześniej tutaj zapisałem. Skoro wiem, że h jest pomiędzy kątem 30 a 90, to mogę się zorientować tutaj w tym trójkącie. Tu będzie h, jakby co, w tym miejscu. Zatem to wyrażenie jest pomiędzy kątem 60 a 90, czyli to jest połowa a. Pomiędzy 60 a 90 jest połowa a. Pomiędzy kątem 60 a 30 jest a. U nas c. Zatem dwukrotność tego równa się 10 pierwiastków z 2. Teraz to, co jeszcze musimy obliczyć, to długość tego naszego h. Skoro wiemy, że ta najdłuższa długość w trójkącie to 10 pierwiastków z 2,
a u nas ona symbolizowana jest przez literkę A, w sensie w przykładzie, który podałem, możemy te 10 pierwiastków z 2 wstawić do naszego wzoru na H. Wstawmy zatem 10 pierwiastków z 2 razy pierwiastek z 3 przez 2. Dwójka i dziesiątka się nam skracają przez 2 i wychodzi 5 pierwiastków z 6. Gdyż jak mnożymy pierwiastki o tej samej potędze, to je ze sobą wymnażamy. 5 pierwiastków z 6 to jest H. Czyli w tym miejscu mamy 5 pierwiastków z 6. Lecz ta długość odpowiada wyłącznie tej długości. Tutaj natomiast ta długość odpowiada tej długości i możemy ją po prostu przepisać. Zatem naszym A, podkreślam, że to nie chodzi ani o to A, ani o to A, tylko o to A w tym trapezie, o którym mówiliśmy od początku. I jest równe 5 pierwiastków z 2 plus 5 pierwiastków z 6. W związku z tym, że są to obydwie liczby niewymierne, to tak po prostu nie możemy ich dodać. Możemy natomiast wyciągnąć tak zwany wspólny czynnik przedpierwiastek. Wspólnym czynnikiem w obydwu tych liczbach jest 5. Więc ląduje przed nawiasem, a w nawiasie zostają niewymierności. O, jak już patrzę na to, to nawet pierwiastek z 2 jest wspólnym czynnikiem, więc zaraz powtórzymy te przemyślenia. Więc zauważamy również, ja przynajmniej zauważam po chwili, że pierwiastek z 2 i pierwiastek z 6 też mają wspólny czynnik, a mianowicie tutaj jest pierwiastek z 2 razy 1, a tu jest pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3. Ten pierwiastek z 2 też możemy wyciągnąć przed nawias. Odkreślimy sobie nasze obliczenia i wyjdzie nam 5 pierwiastków z 2, 1 plus pierwiastek z 3. Ale sądzę, że nawet i ten wynik byłby prawidłowy na sprawdzianie. Ten jest super prawidłowy, po prostu taka ostateczna, maksymalnie ułatwiona, uproszczona postać. Zatem, jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o lajkach. Dzięki za wspólne rozkminienie tego trapezu. Mam nadzieję, że takie zadania dają Ci nie tylko liczby, ale też satysfakcję z ich ogarniania. Pamiętaj o łapce w górę, subskrypcji i wspieraniu kanału. Jeśli masz ochotę na więcej takich treści lub jeśli chcesz, żebym pomógł Ci osobiście, do zobaczenia w kolejnym filmie. Będzie kolejna porcja zadań, a może nawet coś z życia matematyki. Trzymaj się.